Szanowni Państwo, witam na czwartym z cyklu wykładów poświęconych metafizyce współczesnej. Zgodnie z zapowiedzią omówię na nim dwoistość dynamiczno-energetyczną na poziomie roślin. Podobnie jak na poziomie ruchomaterii nieożywionej, formy roślin mają dwie części. Podstawową, obejmującą roślinne ciało i życie, oraz główną, obejmującą roślinną świadomość. Zaczynam od omówienia części podstawowej. W starożytności i średniowieczu uważano, że materia nieożywiona, materia organiczna i materia gwiazdowa stanowią trzy różne rodzaje materii. O różnicach miały stanowić formy substancjalne. Współcześnie wiadomo, że zarówno materia ożywiona, jak nieożywiona, czy to ziemska, czy kosmiczna, jest jedną i tą samą materią. Z tą różnicą, że byty organiczne obejmują byty ruchomaterialne na różne sposoby uorganizowane. Złożenia cząstek, atomów i molekuł z formą substancjalną nie zmieniają materii jako takiej. Różnice między ciałami biorą się z różnych sposobów łączenia elementów składowych ruchomaterii, a są to połączenia zdumiewające swoją genialnością. Od jak choćby łańcuch transportu elektronów, będący jednym z etapów oddychania komórkowego, którego wizualizację znajdziecie Państwo na YouTubie, podobnie jak świetne wizualizacje setek innych elementów organicznych i procesów życiowych. Życie stanowiło dla filozofów odwieczną zagadkę. Ani starożytność, ani średniowiecze, ani nowożytność z Franciszkiem Glissonem włącznie nie kojarzyły życia z ruchem konstytutywnym. Arystoteles upatrywał źródło życia w formach bytów ożywionych, które nazywał duszami i przypisywał roślinom dusze wegetatywne, a zwierzętom dusze sensytywne, czyli zmysłowe. Tomasz uznał życie bytów organicznych za tożsame z ich istnieniem. Natomiast według ujęcia, które tu prezentuję, podstawę życia biologicznego stanowi ruch konstytutywny i oddziaływania podstawowe będące jego skutkiem oraz wszelkie dalsze ruchy wynikające z tych oddziaływań. Mówiąc wprost, życie biologiczne polega na organizacji oddziaływań elementów ruchomaterii nieożywionej, czyli cząstek elementarnych, atomów pierwiastkowych i cząsteczek związków chemicznych. Tak więc materia ożywiona to ruchomateria zorganizowana, a życie to zorganizowany ruch elementów wchodzących w jej skład. Można zatem stwierdzić, odnośnie do ruchomaterii bytów ożywionych, że ciało stanowi jej możność czynną, a życie akt podmiotowy. Ciało jest istością dynamiczną, a życie istością energetyczną. Organizm istnieje tylko jako jedność życia i ciała, jako życio-ciało. W konsekwencji zmienia się rozumienie stosunku życia do istnienia. Życie nie jest tym samym co istnienie, lecz jest aktem odrębnym od istnienia. W związku z tym istotę bytu organicznego na wszystkich jego poziomach należy ująć jako mającą w sobie akt życia biologicznego odrębny od istnienia. Warunkiem powstania organizmu jest połączenie ruchomaterii z formą ciała organicznego. Połączenie to zachodzi analogicznie do połączenia ruchomaterii z formą ciała nieorganicznego. Jak forma ciała nieorganicznego czyni z niego zarazem cząstkę i falę, tak forma organizmu organizuje jego ruchomaterię w ciało i życie. Jednak między formą ciała nieorganicznego a formą ciała organicznego zachodzi zasadnicza różnica co do nośnika informacji. Nośnikiem form ruchomaterii nieożywionej jest ona sama. Jej formy są w nią wpisane, albo lepiej przypisane do jej określonych ilości porcji i przy rozbijaniu cząstek pojawiają się spontanicznie. Natomiast informacja dotycząca organizacji ruchomaterii w ciało organiczne jest zapisana na nośniku ruchomaterialnym w postaci genów i nie pojawia się spontanicznie. Genom każdego organizmu zawiera geny określające strukturę ciała. Nazwijmy je tu chorogenami od greckiego choros, przestrzeń, jak i chronogeny od greckiego chronos, czas, odpowiadające za kierowanie rozwojem, włączające i wyłączające aktywność innych genów. Związek informacji genetycznej z życiem ciała jest tak ścisły, że można wprost zdefiniować cykl życiowy ciała,
a w ślad za tym życie biologiczne, jako aktualizację formy, a mówiąc językiem bliższym współczesnej biologii, jako realizację informacji genetycznej. Tak pokrótce wygląda dwoistość dynamiczno-energetyczna odnośnie do ciała i życia wszystkich bytów organicznych. Rośliny były zawsze uważane za najniższy stopień tych bytów. Dla Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu roślinami były wszystkie organizmy, które nie są zwierzętami. Współczesna biologia wyłącza spośród roślin bakterie, grzyby i część glonów, traktując je jako osobne królestwa. Najnowsze ujęcia taksonomiczne idą w kierunku objęcia jedną klasyfikacją wszystkich organizmów w oparciu o linie rozwojowe wyróżniane na podstawie budowy kodu genetycznego. Ma to tę zaletę, że pozwala badać wszystkie byty organiczne jako jeden rodzaj. Dla metafizyki jednak równie ważne jak to uogólnienie jest tradycyjna hierarchia stopni bytowych, od bytów nieożywionych poprzez byty wegetatywne, sensytywne, rozumne i umysłowe do bytu pierwszego. W naszych wykładach pozostaje ona podstawą dalszych rozważań. Mówiąc o bytach wegetatywnych, będziemy mówić o roślinach w tradycyjnym znaczeniu. Życiociała roślinne, oprócz elementów tworzących ich strukturę i określających fizjologię, zawierają również receptory i sieci szlaków sygnałowych, co umożliwia roślinom odbiór informacji zewnętrznych i wewnętrznych, przekazywanie i integrację tych informacji oraz wysyłanie informacji wynikowych do efektorów, wywołujących ściśle określone celowe zachowania. Naukowe badania w tej dziedzinie zostały zapoczątkowane w drugiej połowie XIX wieku przez Karola Darwina i jego syna. Na celowość zachowań roślinnych zwrócił uwagę niemiecki botanik Julius von Sachs. Odkrycia dokonane przez tych uczonych i ich następców ujawniły procesy fizykochemiczne wywołujące roślinne ruchy. Te ruchy współcześnie dzieli się w zależności od rodzaju wywołującego je bodźca na tropizmy, nastie, taksje i ruchy autonomiczne. Na przykład ruchy otwierania się kwiatów, które widzą Państwo na filmie poklatkowym wyświetlanym w tej chwili na ekranie, to tak zwane epinastie. Zrozumienie sensu obserwowanych procesów sprawiło, że zaczęto mówić o psychologii roślin i o ich życiu zmysłowym. W ostatnich dziesięcioleciach powstała nowa dyscyplina naukowa zajmująca się biologią kognitywną, która zajmuje się badaniem organizmów roślinnych i zwierzęcych od strony kognitywno-afektywnej. Kognicja po łacinie znaczy poznanie, affectio znaczy miłość, względnie gorliwość. Potocznie słowo afekt używamy zamiennie ze słowem uczucie. Biolodzy kognitywiści stwierdzają, że organizmy roślinne należy uznać za przedstawicieli szeroko rozumianego ucieleśnionego poznania i zwracają uwagę, że ocena danych napływających z receptorów zakłada istnienie czegoś w rodzaju roślinnego instynktu. Uznane autorytety w tej dziedzinie, takie jak Wilhelm Bechtel, Franciszek Varela i nieżyjący już Hubert Maturana, zgadzają się co do tego, że w rzeczy samej właściwie wszystkie organizmy potrzebują mieć zdolność gromadzenia informacji o własnej kondycji i środowisku oraz zdolność regulowania swoich czynności zgodnie z tą informacją. Tego samego zdania jest szkocki naukowiec Antoni Trevas, względnie Trives. W sieci znajdą Państwo obie wersje wymowy tego nazwiska, który za fundament roślinnej inteligencji uważa system szlaków sygnałowych, działających na wszystkich poziomach rośliny, od pojedynczych komórek po organizm jako całość. A ponadto uważa również kolonie i roje osobników za inteligentne systemy. Z tytułu, jaki nadał Trevas jednemu ze swoich artykułów, a który widzą Państwo teraz na ekranie, można się domyślać, że czerpał inspirację z prac francuskiego genetyka żydowskiego pochodzenia Franciszka Jacoba, który postrzegał każdy organizm jako system systemów. Popularność systemowego ujmowania organizmów doprowadziła do powstania w roku 2000 nowej gałęzi biologii zwanej biologią systemów. Warto zatrzymać się nad tym systemowym ujęciem,
ponieważ pomoże nam ono zmodyfikować tradycyjne metafizyczne ujęcie percepcji i apetycji. Otóż według tradycyjnej metafizyki poznanie i pożądanie, czyli w bardziej naukowym brzmieniu percepcja i apetycja, stanowią dwie osobne władze, nie należące do istoty bytu. Natomiast w świetle współczesnej teorii systemów stanowią one dwoistą jedność, konstytuującą system. Ludwig von Bertalanffy, żyjący w XX wieku twórca ogólnej teorii systemów, przedstawia istotę systemu następująco. Po pierwsze, system zawiera receptor, czyli narząd poznawczy. Czy będzie to fotokomórka, czy ekran radarowy, czy termometr, czy narząd zmysłów w znaczeniu biologicznym. W urządzeniach technicznych wiadomością może być słaby prąd. Natomiast w żywym organizmie przekaz nadany dzięki przewodzeniu nerwowemu itd. Następnie mamy komparator, w którym nadchodzące wiadomości są porównywane z sygnałem referencyjnym, czyli z sygnałem stanu pożądanego pochodzącym np. z nastawionego przez nas termostatu. Tutaj też mieści się swego rodzaju narząd pożądawczy, który w zależności od wyniku porównania wiadomości z sygnałem referencyjnym wytwarza sygnały określające reakcję organizmu lub urządzenia i transmituje je do efektora. Efektor jest to maszyna w rodzaju silnika elektrycznego, spirali grzejnej lub cewki, albo mięsień, który reaguje na docierające do niego bodźce w taki sposób, że następuje wydatek mocy o dużej energii. Wreszcie to, co się dzieje w efektorze, jest z powrotem przekazywane do receptora i w ten sposób całość tworzy samoregulujący się system, czyli gwarantuje stabilizację lub kierowanie działaniem. W odniesieniu do organizmu działanie systemu ma zapewnić zachowanie homeostazy, czyli stanu równowagi, zwłaszcza takiej, którą cechuje samoregulacja, a dzięki tej równowadze realizację cyklu życiowego. Dotyczy to zarówno organicznego ciała, w którym procesy życiowe są oparte na systemach szlaków metabolicznych, jak i organicznej świadomości opartej na systemie szlaków sygnałowych. Tak więc każdy system jest z metafizycznego punktu widzenia dwoistością dynamiczno-energetyczną, a tym samym każdy organizm, który zgodnie z twierdzeniem Jacoba jest systemem systemów, jest też dwoistością takich dwoistości. Jak Państwo widzą, tematyka związana z inteligencją roślin jest bardzo szeroka. W sieci znajdą Państwo mnóstwo świetnych materiałów z nią związanych, do których oglądania zachęcam, a w naszym wykładzie przejdziemy już do wyciągnięcia pierwszych konsekwencji metafizycznych. Patrząc na sieć ścieżek sygnałowych i pamiętając o roślinnych tropizmach, nastiach i taksjach, możemy stwierdzić, że roślinne komórki, zarówno organizmy jednokomórkowe, jak i komórki wchodzące w skład większych ustrojów, tkanki i organizmy są wyposażone w swoiste mysły, dzięki którym odbierają bodźce, oraz w swoiste dąża, dzięki którym dokonują oceny sygnałów i decydują o reakcji. Terminy mysły i dąża wprowadzam tu na określenie całościowo ujętych narzędzi roślinnej percepcji i apetycji. Ta percepcja i apetycja mają miejsce bez udziału wyspecjalizowanych organów, a tylko dzięki niezliczonym zmianom właściwości fizykochemicznych, dość dobrze poznanych na poziomie komórkowym, ale jeszcze słabo na poziomie tkankowym i całego organizmu. Wszystkie elementy kaskady sygnałowej tworzą jedną, dwoistą całość, umożliwiającą odbiór, integrację i nadawanie komunikatów. Metafizyczna relacja między roślinną percepcją a apetycją jest analogiczna do relacji między percepcją a apetycją ruchomaterialną. Roślinne mysły i dąża są dwiema istościami, dynamiczną i energetyczną, części głównej formy wegetatywnej, a roślinna percepcja i apetycja są dwiema istościami roślinnej świadomości. Podobnie jak w przypadku terminów wykryty i żołdzia, terminy mysły i dąża można zastąpić odpowiednikami zakorzenionymi w grece lub łacinie. Greckie słowo synesthema znaczy wyczuwanie, więc można z niego zrobić rzeczownik synesthos, w spolszczonej formie synest, czyli wyczuwacz,
będący dobrym odpowiednikiem mysłu. Jako odpowiednik terminu dążę można wziąć greckie słowo prospawoda, znaczące dążenie, i skrócić je do formy prospa. Jeżeli zaś wolą Państwo terminologię zakorzenioną w łacinie, to można przyjąć jako odpowiednik terminu mysłu słowo indagent, utworzone od indagare, badać, śledzić. A jako odpowiednik terminu dążę przyjąć termin tendent, wzięty od słowa tendere, znaczącego dążyć, skłaniać się do czegoś. I znowu będą mogli Państwo błysnąć w towarzystwie, mówiąc o dualizmie synestyczno-prospatycznym lub indagentyczno-tendentycznym. O roślinnej świadomości mówi włoski botanik Stefan Mancuso i, jakby czerpiąc terminologię wprost od Franciszka Glissona, powiada, że chodzi mu nie o świadomość typu ludzkiego, consciousness, lecz o świadomość pierwotną, awareness. Nie jest jednak konsekwentny, ponieważ jednocześnie mówi, że według niego rośliny są samoświadome, a więc tak naprawdę mówi o samoświadomości, czyli self-awareness, którą Glisson przyznawał tylko ludziom. Podstawę tej świadomości widzi Mancuso w tym, co nazywa roślinną neurobiologią. Niestety, ku jego rozgoryczeniu, starsze pokolenie profesorów biologii odrzuca stosowanie terminów świadomość i neurobiologia w odniesieniu do roślin. Więc w rezultacie prawda o roślinnym poziomie ponadcielesnym, świadomościowym, z trudem toruje sobie drogę do dyskursu akademickiego. Patrząc na te przepychanki uczonych, trudno się nie uśmiechnąć, ponieważ od razu widać, że cały problem bierze się z nowożytnego wylania dziecka z kąpielą, jakim jest odrzucenie a priori i en bloc filozofii klasycznej. W tej filozofii są rzeczy, które należy zaktualizować zgodnie ze zmieniającym się obrazem świata i temu służy również ten wykład. Ale jednocześnie należy pieczołowicie podtrzymywać to, co w niej zachowuje swoją ważność i korzystać z tego, by nie popadać w pomylone spory, podobne do tych, jakie były związane z systemem heliocentrycznym. W omawianym przez nas przypadku chodzi o rozróżnienie między używaniem terminów świadomość i neurobiologia w odniesieniu do roślin, zwierząt i ludzi w sposób jednoznaczny, różnoznaczny lub analogiczny. Używanie ich w sposób jednoznaczny, jak czyni to Mancuso, budzi zrozumiały opór środowiska biologów, ponieważ świadomość roślinna to nie to samo, co świadomość zwierzęca czy ludzka. Z drugiej strony świadomość roślin i świadomość zwierząt to jednak dwie rzeczy nie różne od siebie, lecz podobne do siebie. Więc trudno się dziwić, że Mancuso nie chce używać terminu świadomość różnoznacznie. Do rozwiązania problemu wystarczy naprawdę niewiele. Wystarczy odrzucić uprzedzenia do Arystotelesa i Tomasza i ująć świadomość roślinną jako analogiczną do zwierzęcej. Stwierdzamy wówczas, że zachodzi następująca proporcja. Jak ma się zwierzę do świadomości zwierzęcej, tak ma się roślina do świadomości roślinnej. O tym, z jakiego rodzaju analogią mamy tu do czynienia, powiemy sobie w swoim czasie. Na temat analogii znajdą Państwo świetne teksty zarówno w powszechnej encyklopedii filozofii, jak i w internetowej encyklopedii filozofii Uniwersytetu Stanforda. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ metoda analogii odegra ważną rolę w naszych przyszłych rozważaniach. A tymczasem w ramach tego wykładu omówimy jeszcze pokrótce kwestię indywidualności roślin i roślinnej jaźni. Przez analogię do form materii nieożywionej należałoby się spodziewać, że również forma bytu wegetatywnego będzie przeniknięta zasadą zachowania tożsamości, czyli że każdy osobnik na poziomie wegetatywnym będzie miał jakąś jaźń sprawiającą poczucie siebie. Od razu jednak pojawiają się wątpliwości. Czy można mówić o indywidualności i jaźni w odniesieniu do organizmów, które można szczepić jedne na drugich? Tę wątpliwość łatwo rozwiać, bo przecież człowiek z przeszczepionym sercem nie traci indywidualności. W przypadku rośliny jest tak samo, z tą różnicą, że roślina nie musi brać leku przeciwko odrzuceniu przeszczepu. No dobrze, ale co powiedzieć o indywidualności roślin klonalnych? Na przykład takiego chwastu jak pęż,
którego kłącze, czy to w całości, czy to w kawałkach, może wypuścić pęd z każdego węzła, albo takiego drzewa jak topola osikowa, która tworzy zespoły drzew będących odrostami z rozłogów jednego organizmu. Największy taki zespół, zwany genetem, znajduje się w górach Wasatch w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Składa się on z 47 000 drzew, zwanych rametami, zajmuje obszar 43 hektarów, a jego wiek szacuje się na 1 000 000 lat. Poszczególne ramety żyją oczywiście tyle, co zwykła topola, ale genet jako całość trwa już 1 000 000 lat. Co w tym przypadku stanowi indywidualny organizm? Każda z ramet czy genet? Kryterium oceny pozwalające odpowiedzieć na to pytanie proponują wspólnie Franciszek Baluszka i wspomniany Antoni Mancuso. Punktem wyjścia ich rozumowania jest roślinna propriocepcja, czyli zdolność organizmu do poznania pozycji, w jakiej się znajduje, stoi czy leży itp. Tę propriocepcję uważają obaj autorzy za mocny przykład specyficznie roślinnego poczucia siebie. A ponieważ za propriocepcję u zwierząt odpowiada komunikacja między mechanosensorycznymi neuronami, to ich zdaniem należy przyjąć, że rośliny mają swego rodzaju układ nerwowy. A w związku z tym nie ma nic dziwnego w fakcie, że korzenie łączą ze sobą rośliny klonalne mające ten sam genom, fizjologicznie zintegrowaną indywidualność wyższego rodzaju. Tak więc w oparciu o kryterium neurobiologiczne za indywidualny organizm należałoby uznać genet. No dobrze, ale co to znaczy indywidualność wyższego rodzaju? I co to w takim razie będzie indywidualność niższego rodzaju lub zwykła indywidualność? Metafizyka potrzebuje dokładniejszego kryterium i częściowo już je ma w postaci arystotelesowskiego wyróżnienia w rzeczach dwóch dziedzin – całości i części. Roślina jest indywidualną substancją jako całość zdolna do samodzielnego istnienia, a jej elementy, takie jak korzeń, łodyga czy liście, są częściami, które samodzielnie istnieć nie mogą. Teraz do całości i części należy dodać trzecią dziedzinę rzeczy w postaci związków. Związki są złożone z substancjalnych całości, ale samodzielnie nie istnieją. Mamy więc kryterium część, całość, związek i stwierdzamy w sposób jasny i prosty, że ramety są substancjami indywidualnymi, a genet jest związkiem substancji. Podobnie jasno i prosto możemy określić indywidualność odcinków kłącza perzu, z których każdy jest w możności dostania się osobną substancją roślinną, lub indywidualność rozłogów truskawek, które musimy co roku przycinać, by nie osłabiały owocowania roślin matecznych. Tak wygląda jedna strona dowodu tożsamości osobników roślinnych. A co widać na drugiej? Na drugiej widać szereg argumentów potwierdzających istnienie tej tożsamości, podnoszonych w artykułach naukowych pisanych przez biologów. Te argumenty to integracja ciała przez system sygnałowy, rozróżnianie ja od nie ja, rozpoznawanie w cudzysłowie krewnych, mimikra, odrzucanie samozapłodnienia, immunologia i symbioza. Niestety w polskiej literaturze przedmiotu dyskusja na ten temat pojawia się na razie śladowo i trzeba sięgać do literatury obcojęzycznej, do czego Państwa zachęcam, na przykład na stronach The Royal Society Publishing. Na podstawie prezentowanych tam artykułów można stwierdzić, że istnienie roślinnego ja jest coraz powszechniej akceptowane wśród współczesnych botaników, a pojawiające się kontrowersje mają również tutaj swoje źródło we wspomnianym już jednoznacznym lub różnoznacznym, a nie analogicznym sposobie orzekania. Na koniec naszego czwartego wykładu możemy więc stwierdzić, że wegetatywna jaźń jest zasadą tożsamości przenikającą formę informacji bytu wegetatywnego i kieruje ją na jeden cel – optymalizację cyklu życiowego, czyli mówiąc językiem metafizyki, aktualizację własnego bytu.
Dzięki temu każdy osobnik roślinny stanowi substancjalną całość i zachowuje swoją tożsamość. Na tym kończę 4. wykład poświęcony współczesnej metafizyce i zapraszam Państwa na 5., na którym omówię dwoistość dynamiczno-energetyczną zwierząt.